Cześć! Zapraszam Was na film z serii Wyprawy rowerowe. Dziś Was chciałbym zabrać na punkty widokowe na Kaszubach. Część z nich na pewno znacie, a część może nie. Na to właśnie liczę. Także zobaczycie, jak to wygląda z perspektywy rowerzysty, z perspektywy drona. Jak można tam dojechać właśnie w przyjemny sposób. Także zapraszam do oglądania. Przed chwilą przejeżdżałem po zadaniu drugim obwodnicy metropolitarnej Trójmiasta. Tutaj wykonawca się zarzekał, że już otworzy tą drogę na koniec tego roku. No zobaczymy, jak to będzie. Trzymam za to kciuki. Także możecie teraz podziwiać postęp tych robót. Trasę obliczyłem na jakieś 100 km, ale pewnie zaraz pokażę Wam, ile wyszło naprawdę. Oczywiście starałem się dobrać tą trasę, żeby była zróżnicowana, czyli asfalty, trochę szutrów, trochę takich duktów leśnych. Mam nadzieję, że troszeczkę będzie zróżnicowanie. Dzisiaj pogoda trafiła mi się wręcz kapitalna, to znaczy jest jakieś 20 stopni, leciutki wiaterek, dużo dosyć słońca, także chyba lepiej nie mogłem trafić. No, tutaj nie żałowali tego kruszywa, a słupy robią obecnie za podpory. Stacja Bobik Dołach. A tory obecnie wyglądają tak. Szukam jeszcze dojścia do jazu, który jest tutaj lokalną atrakcją, ale właśnie nie widzę żadnego znaku. Tak jakby tutaj jest jakaś ścieżka. A może i przy okazji jakieś grzybki znajdę. Chociaż zapewne prędzej bym zdeptał jakiegoś prawdziwka, niż bym go dostrzegł swoimi oczami. Muszę już być gdzieś naprawdę blisko, bo zaczynam słyszeć jakiś taki szum. Gdzieś tam na dole jest ten jaz, nawet widać już wodę, ale no nie wiem, spróbuję zaryzykować i zejście tutaj. Jest strasznie stromo, a już jestem no dosłownie te 20 metrów, ale też z jakieś 20 metrów w pionie. No właśnie, jak widzicie, się spierdzieliłem, ale już postanowiłem, że zostawię tutaj rower. No normalnie sama natura. Bardziej to wygląda jak puszcza. Trochę parkouru. No i proszę. Może jakiegoś jazu tutaj nie widzę, ale za to rzeczka Radunia jest. Także po moim stopaniu możecie sami ocenić, czy było warto tutaj wchodzić. A jeszcze raz przypomnę, że ten jazd miał znajdować się przy stacji Babie Doły. Dotarłem do kolejnego punktu, jakim są kamienne kręgi uwaga, trudne słowo, Trątkownicy. Tutaj nadleśnictwo Kolbudy, jak widać, bardzo ładnie zadbało o te tereny, żeby właśnie było sobie co o tym poczytać. Jak widać, jest tu wywód pani profesor na co najmniej 10 minut czytania. Tu jest kącik do odpoczywania, jakiegoś sobie tam ogniska. No i najważniejszy punkt, czyli kurhany i kamienne kręgi.
obłąkany, już odwiedzony. Jak widzicie, teraz mi się trafiła nawet jakaś fajna ścieżka rowerowa. Mam nadzieję, że będzie trwała nie jakiś tylko kilometr. Param, pam, 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 param, pam, 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 pam. I koniec. Także czas na właściwy cel mojej wycieczki, jakim jest punkt, a właściwie 2 punkty widokowe w Ręboszewie. Nim tam jednak dojadę, to chciałem Wam przedstawić jeszcze jeden cel fajny, dla którego właśnie odbywam tą wycieczkę, a jest to związane ze wrześniem, czyli rowerowym Gdańskiem, czy jak to się tam nazywało, i zbieranie punktów właśnie za jazdę na rowerze. I w związku z tym moja firma nawet zorganizowała taką integrację, gdzie zwiedzaliśmy różne punkty na mapie Gdańska, przyznawane były różne za to nagrody. No i się okazało, że przy jednym punkcie, a właściwie konkretnie przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, tutaj macie zdjęcie, znalazłem oto taki kamyczek, którego mam właśnie teraz ze sobą. O, wygląda on właśnie tak. Taki piękny ptaszek, taki pawik bym powiedział. O, krówki. No, także wracając do kamyczków. Także ten kamyczek ma z tyłu właśnie hashtag kamyczki plus kod pocztowy. No, jest tu 80041, czyli jest to no, na pewno gdzieś z Gdańska. I chodzi właśnie w tej grze o to, że ludzie malują właśnie takie losowe albo takie ładne kamienie w jakąś ładną rzecz. No mi się trafi akurat właśnie ten piękny paw. No i trzeba go teraz poprowadzić dalej w świat. Czyli po prostu właśnie jadę gdzieś na ten punkt widokowy, znajdę jakieś fajne miejsce i zobaczymy, gdzie on tam dalej trafi. Może się okazać, że na przykład wyląduje gdzieś za granicą, co bym się bardzo cieszył, a na pewno autor tego kamienia by był najbardziej szczęśliwy. O, ktoś tu wygrał życie. No, taki dmuchanie, zjeżdżalnia to jest coś. No, uważam, że na dzisiaj jest taki mały ruch. Zresztą ta droga nie wygląda właśnie na jakąś mega uczęszczaną, że o wiele bardziej komfortowo się jeździ właśnie takim asfaltem. Ale jak również widzicie, trafia się też i czasami ładna ścieżka. Także liczę, że z każdym rokiem jednak ta infrastruktura rowerowa się będzie poprawiać, bo te rejony Kaszub są naprawdę piękne. O, jak widzicie. Tam mi się trafił gravelowy single track. Dotarłem do Ręboszewa, także zaraz będzie pierwszy punkt widokowy, ale nie ukrywam, że już mam pewnego stresika. Zaraz zobaczycie dlaczego. A to jest przyczyna mojego zmartwienia, czyli ten bardzo stromy podjazd. Szkoda, że nie pokazali, ile to jest procent, ale zaraz zobaczycie, jak szybko się poddam. Założę się, że nie podjadę pod samą górę. No i dupa. To jest widok na jezioro Brodno Małe. I tu jeszcze widoczek na jezioro Brodno Wielkie, ale zaraz jeszcze podjadę w inne miejsce, gdzie o wiele lepiej widać właśnie to drugie jezioro. I to jest ten drugi widok, akurat przy takiej restauracji. Także trochę trzeba się dostać na krzywy ryj, bo jest jakiś zakaz wjazdu. Ale chyba nie będą się złościć za to, że w jakiś sposób promuję to miejsce. Żabeł. Żabeł. Teraz czas na Złotą Górę. I tam kolejny dosyć duży podjazd. Także dzisiaj trasa nie jest dla nowicjuszy. To już bym powiedział, jest poziom średnio zaawansowany. Bardzo podoba mi się projekt tego zadaszenia. Spełnia swoją funkcję, a przy tym jest bardzo taki lekki, estetyczny. I oczywiście znowu widok na jezioro Brodno Wielkie. Myślę, że najwyższa pora, żeby gdzieś zostawić tutaj ten kamyczek. Także nie znajdę chyba lepszego miejsca niż zostawienie kamyczka na kamyczkach. Także trzymaj się, mały. Czas na kolejny widoczek, a będzie to tak zwana Wyspa Miłości.
rzadki odcinek tak zwanej równiny na Kaszubach. Bo jak dotąd cały czas jechałem tylko góra, dół, góra, dół, góra, dół. I po drodze jeszcze dojechałem do tak zwanej Bramy Kaszubskiej. Ależ to pięknie. Uwaga, przepraszam bardzo. Także tak prezentowała się Wyspa Miłości. No teraz czas na kolejny punkcik z serii do odhaczenia. Jak myślałem kiedyś o wiejskim domku, to właśnie coś takiego. Nie ukrywam, że taki typ architektury bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Czas na małą przerwę, na uzupełnienie płynów i na coś małego niezdrowego. Iha! No i to są prawdziwe drogi pod gravelka. No rzeczywiście nie było tutaj połączenia samochodowego, ale właśnie po to się ma rower, żeby właśnie takie połączenia sobie jednak zapewnić. Przepraszam również wszystkich tych, którzy uważali, że będzie może więcej filmów z samych wypraw rowerowych. Nie ukrywam, że okres wakacyjny, mimo że powinien kojarzyć się z odpoczynkiem i właśnie czasem między innymi na rowery, tak u mnie, no skupił się zupełnie na czymś innym. Raz, że mieliśmy właśnie długi urlop po Albanii i Grecji, z czego powstał film, do którego oglądania serdecznie zapraszam. Jak i również chciałem poświęcić czas dla mojego syna i również zrobiliśmy sobie ponadtygodniową wycieczkę. Także z tego też powstał film, ale jak rozumiecie, jest to film bardziej prywatny. Wracając do tematu, jadę do przedostatniego celu na mojej trasie, jakim jest osada w Koszałkowie. No i znana jest z tego, że są tam atrakcje zarówno w lato, jak i na zimę. Czyli latem możemy sobie zjeżdżać z górki po takich trójkołowych rowerkach, a zimą oczywiście można się tam uczyć jeździć na nartach, co sam zresztą zrobiłem i pierwszą lekcję miałem jakieś 3 lata temu. No proszę Państwa, tego to się tutaj nie spodziewałem. A takie właśnie jechałem i tak mówię, co mi tak obciera stuka? No przecież bagażnik miałem zapięty, a jednak się okazało, że się wypiął. No ale najważniejsze jest to, że nie wypadło. Oto Koszałkowo. Także na tych górach uczyłem się jazdy na nartach i przyjechałem tu z Moniką i wyglądało to mniej więcej tak, że o słuchaj, bo tam jest oślączka jakby co, ale jak ja pierwszy raz się uczyłam i tu przyjechałem, to od razu wjechałem na sam szczyt i stamtąd się uczyłem. No i wiecie, sami wiecie jak to się musiało skończyć, prawda? No właśnie. Został mi ostatni punkt, jak pewnie się domyślacie. Jest to Wieżyca, czyli w sumie najbardziej znany punkt widokowy na Kaszubach. Teraz podjeżdżam na sam szczyt tego punktu widokowego, ale pozwolicie, że już nie będę płacił za wstęp na samą wieżę, bo wiem, że jest płatny. A to samo mam przecież z perspektywy drona. Mamy to, ale jakim kosztem? Także dotarłem na szczyt Kaszub, czyli 329 metrów plus 30 metrów kolejne samej wieży. No i ja dotarłem troszeczkę wyżej dronem, także sami możecie ocenić, czy te punkty widokowe były fajne. Nie ukrywam, że chciałem zrobić jeszcze jeden odcinek z punktami widokowymi na Kaszubach, ale wymagałoby to ode mnie trochę więcej czasu i zaangażowania, gdyż te miejsca są trochę dalej od mojego domu. Zatem jeżeli chcecie mnie trochę, że tak powiem, zmotywować, możecie coś tam napisać na końcu, że na przykład byście chcieli takie punkty zobaczyć. Byłoby mi bardzo miło. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wszystko podobało. No i co? Zatem widzimy się w następnym filmie. Hej!